Witam wszystkich miłośników akwarystyki. Jesteście na kanale Aquascaping TV. Zapraszam na kolejny odcinek. Jakieś dziwne obrazki się pojawiły, w końcu ryby pokazuję. Tak, to temat trochę pomijany przeze mnie, bo w akwarystyce roślinnej ryby to tylko dodatek do aranżacji. Więc postanowiłem zrobić ukłon dla wszystkich miłośników rybek akwariowych i zapoczątkować nową serię filmów. Atlas Ryb to nowa seria filmów, która będzie nam przybliżać sylwetki najbardziej popularnych gatunków ryb w akwarystyce słodkowodnej. Będę przekazywał w tej serii filmów takie książkowe informacje na temat poszczególnych gatunków ryb, ale też moje doświadczenie, które wydaje mi się nie jest małe. Przypomnę, 25 lat w akwarystyce słodkowodnej to spory czas. Żeby nie przedłużać za bardzo, zaczynamy. Nie wyobrażam sobie innego bohatera pierwszego odcinka z tej serii filmów, jak nasz popularny, a już w czasach obecnych dość zapomniany gupik. To ryba, od której chyba większość z nas zaczynało swoją przygodę z akwarystyką. To rybka, która przypomina mi dzieciństwo. Dla tych wszystkich, którzy pamiętają kolejki w sklepach, kartki na mięso, to niewątpliwie numer 1 każdego dawnego akwarium. Obecnie można spotkać w sprzedaży wiele odmian barwnych, także odmian, które się różnią od siebie pod względem kształtu płetwy ogonowej. Jest dość nowa odmiana gupika Endlera, która jest nieco mniejsza od tradycyjnej odmiany tychże sympatycznych rybek. Ok, ale od początku. Gupik pawioczko to najbardziej rozprzestrzeniona odmiana gupika na całym świecie. Przedstawicieli tego gatunku można w naturze spotkać od Ameryki Środkowej do Ameryki Północnej. Rozróżnienie płci u gupika wydaje się bardzo proste. Samica gupika osiąga do 6 cm długości, a płetwa odbytowa jest zaokrąglona. Oczywiście cały czas mówimy o gatunku typowo gupika pawie oczko. Teraz są w sprzedaży przeróżne dziwolągi. Niekiedy trudno je odróżnić, samca od samicy, na pierwszy rzut oka. W tym filmie mówię o klasycznej odmianie gupika. Będą pokazane też te dziwolągi, ale to później. Samce gupika są troszkę smuklejsze i troszkę mniejsze. Osiągają w granicach 3-4 cm długości. Mają wydłużoną płetwę grzbietową i ogonową. Preferowana temperatura wody to w granicach między 17 a 28 stopni. Niekiedy w moim akwarium przeżyły nawet przy 14 stopniach. Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy była awaria prądu w moim domu i jakoś dały radę. Tak zwany trzeci stopień zasilania. Ok, idealne pH dla gupika jest między 6,5 a 8,5, ale powiem szczerze, że nie wydaje mi się, żeby tej roślinie było szczególnie ważne parametry pH. Jasne, jak będzie za bardzo zasadowa woda, czy za bardzo kwaśna, to mogą być problemy, ale generalnie rzecz biorąc w każdej wodzie dobrze te rybki się czują. To bardzo wesoła i ruchliwa rybka. Z moich obserwacji wynika, że najczęściej zajmuje środkową część akwarium. Ryby nie przejawiają jakiejś specjalnej agresji do innych gatunków, również do innych gupików, ale należy wspomnieć, że lubią zjadać narybek, jak swój, tak i innych ryb. To też ryba, która nie ma jakichś specjalnych wymagań, jeśli chodzi o pokarm. Je chętnie każdego rodzaju pokarm, co wsypiemy, te głodomory natychmiast pałaszują. Rozmnażanie tych ryb jest naprawdę proste i w wielu akwariach przychodzi to samoistnie. Należy też wspomnieć, że to rybki żyworodne i zaraz po narodzinach narybek może sobie sam pływać.
Teraz tak sobie myślę, że ten film mógłby być też zaliczony do innej serii moich filmów, a więc Facebook pyta. Średnio raz dziennie mam zapytanie typu: a czy ta ryba jest w ciąży? Jeżeli chcemy odseparować samicę od reszty ryb celem zachowania na rybku, po prostu najlepiej policzyć czas od jednych narodzin młodych ryb do drugich. Czas trwania ciąży u samicy gupika to od 4 do 6 tygodni. Nie ma stałych ilości dni. Dlaczego? Dlatego, że jest to uwarunkowane różnymi czynnikami. Jakim pokarmem karmimy, nawet temperaturą, warunkami panującymi w akwarium. Podsumowując, ta ryba nadaje się dla początkujących akwarystów. Jednak należy wspomnieć, że nowe odmiany, szczególnie te rasowe, nie tylko są trudne do rozmnażania, ale też często bardzo kapryśne. Potrafią zapadać na szereg chorób. Więc jeśli jesteś początkującym akwarystą, polecam Ci najprostszą odmianę ryb. Jak masz już doświadczenie, to możesz otworzyć nowy rozdział w swojej przygodzie z rasowymi odmianami gupika. Na świecie są organizowane różne konkursy gupika z bardzo dużymi nagrodami finansowymi. Ostatnio nawet oglądałem taki konkurs na jednym z kanałów popularno-naukowych. Cóż, to tyle. Mam nadzieję, że nowa seria usatysfakcjonuje wszystkich miłośników ryb. Mam nadzieję, że hejterzy i podwójne konta jak zwykle dadzą o sobie znać i pokażą liczbę łapek w dół nie mniejszą niż w ostatnim odcinku. Do całej normalnej reszty widzów apeluję o to, żebyście komentowali moje filmy. Może napiszcie swoje propozycje, swoje gatunki, typy ryb, jakie byście widzieli w kolejnych odcinkach Atlasu Ryb. Kto jeszcze nie subskrybuje, to chyba najlepszy teraz moment na to, żeby zaczął subskrybować. Wydaje mi się, że filmy powinny być ciekawe. Zależy mi na tym, żebyście oceniali też moje filmy obojętnie, czy to będzie łapka w górę, czy w dół. Jak ktoś da łapkę w dół, proszę, niech napisze mi, co mu nie pasuje w tych filmach moich, może moja osoba. Wiem o tym, że jako administrator grupy facebookowej mógłbym sobie narobić kilku wrogów, ale wydaje mi się, że nie o to chodzi. Po prostu oceniajcie moje filmy, a nie moją osobę. W dzisiejszym filmie to by było tyle. Zapraszam na kolejny. Do następnego razu. Cześć!